Siemano, Arek Bomba z tej strony. Dziś przygotowałem dla Was porównanie obrazka z dwóch najfajniejszych dronów ze średniej półki, czyli z Autela Evo 2 Pro z kamerą 6K oraz DJI Mavic 3 oraz wersja 3 Cine. Od razu powiem, że jeżeli oglądasz ten materiał na telefonie, to już możesz w tej chwili śmiało to wyłączyć, bo nie zobaczysz tych szczegółów, które dostrzeżesz na monitorze 4K bądź na telewizorze 4K. Bardzo chciałbym podziękować Krzyśkowi, Konradowi oraz Aleksowi za pomoc w nagraniu tych materiałów, bo bardzo mi zależało na tym, żeby ustawić te same kadry, wykonać takie same ujęcia przy takich samych warunkach oświetleniowych i przy takiej samej ekspozycji, bo tylko wtedy będziemy mogli obiektywnie ocenić jakość tego obrazka. I co? Wykonaliśmy ujęcia o wschodzie słońca, wykonaliśmy ujęcia w ciągu dnia oraz w nocy przy lowlightie. Robiliśmy ujęcia zarówno w vlogu, jak i w normalnym profilu kolorystycznym. Bardzo ciężko mi w tej chwili ocenić, który dron robi lepszą robotę, dlatego to pozostawiam Wam. Ja to tylko tutaj zostawię, a to Wy napiszcie mi, który dron jest lepszy i dlaczego. A tymczasem, nie przedłużając, jedziemy z koksem. Start recording. Dobra. Na początek ujęcia z poranka stolicy. Po lewej Mavic, po prawej Autel. Spójrzcie, jak wchodzi flara. A teraz zobaczcie, jak wygląda to po moim color gradingu. Teraz zobaczcie, jak to wygląda w przybliżeniu 200%. Teraz znowu color grading. Teraz zwróćcie uwagę na szczegóły w oddali. Tak wygląda Autel. Tutaj nakładam luta. A tak wygląda Mavic. I Mavic po color gradingu. Oczywiście jest to ten sam color grading. No dobra, a teraz mamy 3 drony. I teraz zgadnijcie, który jest który. Dobra. Po prawej stronie jest Mavic 3, w środku jest Autel, a po lewej Mavic 3 Cine. Wszystko jest nagrywane w vlogu, a teraz nakładam na wszystko tego samego luta.
To jest Mavic 3 Cine. I tak wygląda po color gradingu. Tak wygląda detal w 200%. Tak wygląda panorama miasta. Przypominam, że to jest ProRes. Tak wygląda zwykły Mavic 3. O, nawet autor się załapał. A tak wygląda po color gradingu. Dobra, zwróćcie uwagę na detal. A teraz panorama. Dobra, a teraz Autel. A tak wygląda po color gradingu. Detal 200%. No i panorama. A teraz 200%. Wszystkie 3 drony obok siebie. I który dron waszym zdaniem wypada najlepiej? Dobra, teraz w ciągu dnia. Po lewej Mavic, po prawej Autel. Autel widać ten zafarb, ale tak się go wyrównuje. A tak wygląda po nałożeniu color gradingu. Który dron jest lepszy? Ten po lewej? A może ten po prawej? 200%. No i wyrównujemy kolorek. To się robi 2 suwakami, jakby co. Temperatura minus 14 i tint minus 10. I mamy praktycznie ten sam kolor. No i to samo na drodze. Wyrównujemy kolor. Nakładamy luta. No i tak to wygląda.
recording. Dobra, teraz przejdźmy do nocnych ujęć. Po lewej Mavic, po prawej Autel. Nakładamy luta. Jeżeli mimo wszystko oglądasz to na telefonie, to założę się, że po lewej stronie obrazek Ci się podoba bardziej. Oczywiście nałożyłem tutaj jednego luta, w związku z tym nie byłem w stanie wyrównać koloru w Autelu, bo jednak droga i oświetlenie jest dużo bardziej żółte niż w Mavicu. Ale tak wygląda ten obrazek na przybliżeniu. Który jest lepszy? Nałóżmy luta. No ewidentnie po lewej stronie widać mnóstwo szumu. Mnóstwo. Po prawej z kolei widać, że Autel posiada w softie rozwiązanie, które redukuje ten szum. Mavic tego nie ma. Co może być plusem i minusem, bo niektórzy wolą sami korygować ten szum. No tutaj mamy dwie drogi i moim zdaniem po prawej stronie jest dużo lepsza jakość obrazka. Mimo tego żółtego koloru. To się da bardzo szybko zredukować. Na przybliżeniu widać jeszcze bardziej, że obrazek jest mocno zaszumiony. Po prawej stronie droga jest troszkę szersza, bo jak widzicie po lewej Mavic nagrywa również Autela. Myślę, że na tym obrazku najlepiej widać jakość, którą daje Autel i którą daje Mavic. Doskonale to widać na przybliżeniu. No tutaj macie obrazek z Mavica w pełnej okazałości. A tutaj macie obrazek z Autela.
Spójrzcie na przybliżeniu, jak to wygląda. No a to już ostatni kadr. Stadion Narodowy. Dużo czerni. A teraz na 200%. No i tak. Stop recording. No i dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że podobało Wam się to, co zrobiłem. Jeżeli tak, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Oczywiście łapka w górę, piszcie w komentarzach, który dron Waszym zdaniem wygrał tą bitwę. No i cóż, widzimy się w następnym odcinku.